No cześć! Ostatnio chłopaki z kanału 5 sposobów na rzucili mi wyzwanie. Wyzwanie oczywiście przyjmuję i dzisiaj ja zabieram Was na transportowy spacer po górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Chodźcie! Dzień dobry, witamy w Sosnowcu. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zawsze jeździmy po całym świecie, zawsze jeździmy moim Volvi, a dziś zamierzam się przesiąść na komunikację publiczną. Jak sobie poradzę? Czy mi się uda w ogóle ogarnąć komunikację publiczną? Nie wiem, ale chodźcie, jedziemy do Katowic. Jezu, czy ja potrafię kupić bilet? Kup bilet. Od razu kupujemy 2. GZM integruje także transport autobusowy, tramwajowy i trolejbusowy z koleją dzięki wspólnemu biletowi, który nazywa się Metro Bilet. Gdzie jedziemy? Jedźmy do Katowic. Jeden bilet, ale pojedziemy na nim absolutnie wszędzie przez 24 godziny. Tu mamy tablicę. Chodźcie. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w skrócie GZM, powstała w 2017 roku i liczy ponad 2 miliony mieszkańców i stanowi około 8% krajowego PKB. Nasz autobus M4. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia posiada jeden z największych systemów komunikacji miejskiej w Polsce. To ponad 500 linii autobusowych, tramwajowych, trolejbusowych oraz około 7 tysięcy przystanków. Kiedy ostatnim razem kasowaliście bilet? Skasować ci? Linia M4 wiedzie bardzo atrakcyjną trasą. Dojedziemy nią m.in. do Galerii Katowickiej, Strefy Kultury Katowice, na którą składają się 3 atrakcje. Muzeum Śląskie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz Spodek. Dojedziemy nią także do centr handlowych, do Centrum Logistycznego Milowice, Egzotarium w trakcie budowy oraz Zagłębiowskiego Parku Sportowego, na który składa się stadion sportowy, stadion zimowy i hala sportowa. Wszystkie obiekty to architektoniczne perełki, wielokrotnie zresztą nagradzane w konkursach za swój niepowtarzalny design. Egzotarium. Wiecie, co to jest egzotarium? Nie wiecie? To chodźcie, pokażę wam. Obiekt w budowie, jak będzie skończony, z największą przyjemnością tutaj wrócę. A teraz jedziemy dalej, do Katowic. Na tutejsze drogi codziennie wyjeżdża prawie 1700 pojazdów, które rocznie przejeżdżają ponad 100 milionów kilometrów i przewożą, uwaga, prawie 100 milionów pasażerów. Pasażerowie mają do dyspozycji 542 tablice informacyjne z rzeczywistym czasem odjazdu pojazdu z przystanku. Kupując jeden bilet dziennie, możemy przejechać nawet około 100 km od wschodniej do zachodniej granicy metropolii. Od 2021 roku systematycznie uruchamiane są nowe linie metropolitalne, tak zwane metrolinie. Teraz jest ich już 23. No dobra, zanim jeszcze dojedziemy do Piotra Skargi, czyli centrum Katowic, pierwsze idziemy zobaczyć, jak wygląda strefa kultury. Witamy w Muzeum Śląskim. Metropolia jest bardzo zróżnicowana. Blisko 1/4 powierzchni metropolii zajmują lasy, parki, zielęce. Oraz można znaleźć wiele atrakcji turystycznych. Szychta kreatywna. Wiecie, co jest szychta? Zmiana po śląsku. O, patrzcie. Piszą, że miło nas widzieć, to dobrze, to tutaj siadamy i pijemy kawę. Śląska kuchnia jest bardzo charakterystyczna i ja uwielbiam śląską kuchnię. I wiecie co? Zanim zabierzemy się porządnie do pracy, a na Śląsku wiadomo, że się ciężko pracuje i efekty są zacne, zabieram Was na lunch, na obiad. Chodźcie. Modro. Wiecie, co to jest modro? Modra kapusta? To jest czerwona kapusta. Jezu, jak to pachnie. Tu będzie coś dobrego do jedzenia. Chodźcie, chodźcie. Wysiadając na tym przystanku, pierwsze na trasie mamy Muzeum Śląskie. I to muzeum zostało zbudowane na terenie dawnej
kopalni i co jest ciekawe, to cała główna ekspozycja znajduje się nie tutaj na górze, chociaż budynki widzicie są pięknie odnowione, ale pod spodem, w końcu kopalnia. A teraz idziemy dalej, bo następna atrakcja, jaka jest tutaj na trasie, to jest... pokażę Cię. Podobno każde drzwi to portal do nowej rzeczywistości. Zatem ja wchodzę teraz do swojej wymarzonej rzeczywistości. Uwaga! Tadam! Teraz już wszystko będzie mi wychodzić w życiu. To jest niesamowite, bo jesteśmy w samym centrum miasta, a tutaj wszędzie jest zielono. I rzeczywiście tereny zielone stanowią 25% terenu metropolii. Zielono. Robią to zielone. A następna atrakcja na trasie to, już za Waszymi plecami, budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. A tu jest scena, na której można śpiewać. Gdybym potrafiła śpiewać, to bym śpiewała. Śpiewać każdy może lepiej, jeden lepiej, drugi gorzej. Ja raczej gorzej, więc wolę iść posłuchać, jak inni śpiewają i grają. Patrzcie. A Wy kiedy ostatnim razem byliście na jakimś koncercie? Ja zawsze jak zwiedzam, to kupuję bilet na jakieś jedno wydarzenie kulturalne. No i tak sobie budowuję zwiedzanie, żeby na wieczór był jakiś koncert, coś fajnego, kolacja i żeby coś korzystać. Dobra, ale słuchajcie, tutaj trzeba sobie zaplanować, trzeba kupić bilet, trzeba przyjechać, spędzić spokojny, kulturalny wieczór, coś dla ducha, później coś dla ciała, a teraz idziemy do kolejnej atrakcji. Kosmicznej bym powiedziała. No i popatrzcie, tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie fajnie wszystko widać. Wysiadamy na przystanku Strefa Kultury. Pierwsze jest Muzeum Śląskie, później jest budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tutaj jest Centrum Kongresowe i na końcu jest legendarny Spodek, który tak naprawdę jest halą widowiskowo-sportową. Odbywają się tam przeróżnego rodzaju koncerty. Mistrzostwa Świata siatkówki akurat trwają? Chyba tak. Tam się dzieje bardzo dużo rzeczy. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Jak rozglądam się tutaj dookoła, to już po prostu wiem wszystko o tym regionie. Z jednej strony patrzę na podłoże i widzę z tyłu te szyby kopalniane. Myślę sobie, kopalnie węgla, przemysł ciężki. Ale mamy XXI wiek i ten region już odszedł. To już jest historia, która jest tutaj przepięknie zaprezentowana i podkreślona. Widać, że ten region jest dumny ze swojej historii i przecież powinien być. Ale w tej chwili mamy tutaj już innowacje, usługi i branżę automotive przede wszystkim. Obszar metropolii jest największym zurbanizowanym regionem w Polsce i jednym z największych tego typu regionów w Europie. W praktyce poszczególne gminy tworzą jeden obszar, nierzadko bez zauważalnych granic administracyjnych. No i wszędzie jest zielono. I pięknie pachnie, mają tutaj dobre jedzenie. Nowe obiekty osadzone na terenie dawnej kopalni Katowice wniosły nową jakość w zrewitalizowaną część Katowic. A lubicie kryple? Ja lubię bardzo. A jak idziecie do kościoła w niedzielę, to musicie założyć ancuk, czyli, czyli garnitur. A do kościoła możecie pojechać cugiem, czyli pociągiem. A żeby pojechać pociągiem, możecie sobie kupić taki bilet i jeździć wszędzie. Bo przecież to jest metropolia. Tutaj jest połączenie 41 gmin. To jest w ogóle pierwszy związek metropolitalny w Polsce, w którego skład wchodzi 41 gmin, które na celu mają jedną rzecz. Rozwój regionu. Jak widać, dobrze im to idzie. Dobrze im tu idzie. Mają świetnie synchronizowaną, połączoną komunikację. Dojedziecie sobie bez problemu na lotnisko. Na jednym bilecie możecie sobie jeździć wszędzie dookoła. No dobra. Spodek. Górnośląska, Zagłębiowska metropolia. Widzicie? O tym mowa. Rynek jest tam, dworzec kolejowy tam. Tam idziemy, proszę Państwa. To jest wszystko fajnie oznaczone, widzicie, wszędzie są znaki. Muzeum Śląskie, stamtąd idziemy. Sala koncertowa. Siatkówka to ja nie bardzo potrafię grać. Ale przejdę się lejem grać siatkówkę, czemu nie?
Zwróćcie uwagę, że jesteśmy dosłownie w samym centrum miasta, bo tam już jest rynek. Przejdziemy sobie tutaj może i słyszycie, jak tutaj jest cichutko? Wszystko dzięki temu, że flota komunikacji publicznej jest regularnie odnawiana. Jest tutaj bardzo dużo generalnie pojazdów hybrydowych i elektrycznych, więc jest cichutko. Już bardziej słychać samoloty startujące. I patrzcie tutaj, widzicie? Ile zieleni? Wszędzie zieloniutko. Jesteśmy w centrum, a na torowisku rośnie trawka. Kurczę, gdzie tak macie? Jeżeli lubicie zakupy i za każdym razem, gdy zwiedzacie, musicie przywieźć sobie jakąś pamiątkę, no to patrzcie. Galeria Katowicka. Wygląda na świetne miejsce do zakupów. No. I wiecie, co jest najlepsze? Patrzcie z tyłu. Jest od razu dworzec. Dworzec główny w Katowicach. Pierścień władzy. I to jest tak samo z tym biletem. Wiecie? Jeden bilet, który łączy wszystkie środki komunikacji w metropolii. O, patrzcie, zielone hotele, ogrody. O, to jest nasza linia L4. Ładne krzesełka, co? Czekamy na autobus. Jedziemy dalej. Bilet papierowy. Normalny. 24 plus kolej, normalny papierowy, bilet dzienny, bilet na jedną gminę, bilet na 2 gminy, bilet na 3 i więcej gmin lub 90 minut, bilet grupowy dla 5 osób. A my wybieramy ten, podaj godzinę. Jeden mały bilet i na autobusy, i na kolej. 24 godziny, jest nawet napisane moje imię i nazwisko. To teraz mogę jeździć sobie po metropolii wszystkim. Co mi tylko przyjdzie do głowy. O, jest pani, tak. W metropolii pracuje około 150 kobiet za kierownicami autobusów. Ciekawostka, Tychy są jednym z 3 miast w Polsce, w których jeżdżą trolejbusy, a prawie połowa kierujących trolejbusami w metropolii to właśnie kobiety. Przyjechał nasz autobus i wiecie co? Zdaje się, że spotkam swoją koleżankę po fachu. Ojejku, jak fajnie. Dzień dobry. Cześć. Wiesz, zapraszam. A, dzięki. Chodźcie. To, ile już jeździsz? No 5 z hakiem, 5 i 2 miesiące, 3, no coś takiego. A w sumie to co Cię przyciągnęło do tej pracy? No tak banalnie to zabrzmi, no ale to takie powiedzmy, że fascynowało mnie gracja, z jaką prowadzili kierowcy autobus. Jeszcze wtedy w tych karusach, prawda, tam, jak to się tak przekładało, ale on to tak, tą rękę, to było takie eleganckie, a zarazem pewne wyzwanie, bo żeby tak duży pojazd prowadzić z taką gracją, prawda, no to mnie się to podoba, ja lubię w ogóle. No. Wkraczam się na przejażdżkę. To jest fajne właśnie, że można, jak się lubi tą pracę, to oddaje się jej serce. I to widać nawet przed tym, jak się dotyka tej kierownicy, jak się to robi, jak po prostu skręca, tak? No. O kurczę, właśnie. No. Dużo masz koleżanek? Koleżanek? Dużo masz koleżanek w sensie tutaj? Po fachu? No, w firmie? Ojku, ile nas tutaj jest. Szczerze powiedziawszy, nie bardzo się tym interesowałam, ale coś koło 15? Nie, chyba przesadziłam. No 10 jest na pewno. Ale jest chyba pewno. trochę kobiet, prawda?
Trochę jest, ale jest to wciąż dużo za mało. Tak, Co byś nie powiedziała? bójcie się robić tego, co was pociąga, bo no, nikt wam za to głowy nie urwie, a zawsze można się sprawdzić. A jeśli nawet, no nie wiem, no nie będzie to uwieńczone sukcesem, tak? No nie wiem, bo nie zdasz za pierwszym, drugim, trzecim razem egzamin, no to nic nie znaczy. No, ja za 3 razem zdałam. Super, nie mogę się doczekać przejażdżki. A ty w ogóle jeździsz elektrykiem, to jest fajne też. Jeździłam przez 2 lata tylko i wyłącznie elektrykami po KM-ie i przez 2 lata tylko i wyłącznie tym jeździłam. Natomiast z tym dzisiaj to wyjątkowo, także bardzo rzadko tym jeżdżę, na co dzień jeżdżę hybrydą. O numerze bocznym 783. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. A właśnie, a mogłabyś pokazać trochę? Bo w sumie to każde stanowisko pracy jest inne. Chodź, proszę. Obniżanie autobusu, hamulec przystankowy. Bo to wszystko tak na czerwono brzmi groźnie. To Znaczy jest, co nie, to jest otwieranie drzwi, także Okej. to są tradycyjne przyciski, natomiast tu resztę wszystko jest dotyk. A to co to jest tutaj? Ach, to jest wyrok to jest powietrza, okej. nadmuch, Bo z boku tak, wygląda tak, by tak. miało być tam jakieś światełka. Także no, graficznie jest to wszystko tak narysowane, że jest raczej jasne dla wszystkich, no tylko tu jest w formie właśnie dotykowej, a nie w formie przycisków. No. A zdarzyło ci się kiedyś, że pojechałaś nie tam, gdzie trzeba? Nie tam, gdzie trzeba. No, zdarzyło mi się chyba na początku ze 2 razy, ale teraz raczej... Ale to ludzie machają, co? Kurczę, jakoś raz się... No, ale zawróciłam gdzieś na rondach. Zawsze trzeba zawracać, pamiętajcie, w bezpiecznych miejscach, nie na wariatach gdzieś tam, bo to przede wszystkim, no, wiezie się siebie, tak? Najważniejszą osobę w naszym życiu. I wiezie się ludzi, pozostałych pasażerów, tak, którzy, no... Na jakich liniach jeździsz? No, najczęściej 61, czyli właśnie to jest linia łącząca Będzin z Katowicami. Druga taka linia to jest 40, też Będzin z Katowicami. Jeszcze tak, no jedna jeszcze idzie przez Sosnowiec właśnie. 28, no to znowuż Będzin z Sosnowcem przez Dąbrowę Górniczą. Zapraszamy do autobusów i tramwajów i na kolej. O, tramwaje też, dobra rzecz, tak. Troszeczkę dłuższy czas, ale tak naprawdę unikają praktycznie całkowicie korków. A jak ci się funkcjonuje w takiej metropolii? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jestem stąd, także... Czy ty w ogóle zauważasz, jak wjeżdżasz z miasta do miasta? Bo to jest takie Ja tak, no charakterystyczne. bo ja jestem stąd, także tak, ale dużo osób tak, właśnie z Krakowa często. Miałam koleżankę, która mówi, Boże, tutaj u was to tak wjeżdża się do jednego miasta, jest się w drugim i nawet trudno powiedzieć, że już tak jest. No właśnie, nie wiadomo, nie? Nie widać żadnych granic. No dobra, to jedziemy na przejażdżkę. Tak patrzę w ogóle, że tutaj są specjalne jakieś fotele, tak? Dla te... Tak, dla osób niepełnosprawnych. No, fajnie, fajnie. Dla starszych osób i dla pewnie matek z dziećmi. No, Tak, nie tylko matek, no bo to nie tylko matki z dziećmi. No, ale zawsze to tak jest bardziej widoczne i no Aha, nie wiem, fajnie. można zawsze wskazać, że proszę ustąpić, tak, bo tu jest na przykład matka z dzieckiem albo ojciec z dzieckiem. No. Właśnie, bądźmy sprawiedliwe. No i się skończył temat, ale rozmawialiśmy o równouprawnieniu finansowym. I o tym, że fajne jest to, że w transporcie kobiety zarabiają tyle samo, co mężczyźni. Wszystko wynika po prostu z systemu płac i nie ma, nie? Tak. Jest Nie ma stanowisko, jakiegoś- jest stawka i tyle. Tak. O, Jedziemy. Szerokości. Dzięki nawzajem. Dzięki, hej. No to teraz siadamy do tramwaju. Oczywiście cały czas jeździmy na tym samym jednym malutkim bilecie. I też pani jedzie, ale fajnie. Zapraszamy. Tak mi się przypomina, że pierwszy raz w życiu, jak jechałam tramwajem, to właśnie w Katowicach, jak miałam z 10 lat, jak ciocia w Katowicach wzięła mnie na nocną przejażdżkę, chyba o 11 i pokazała mi spodek z tramwaju. To było przeżycie, widzicie? Taka jestem już, w sensie, że tyle lat później ja to pamiętam. No i pięknie. I na tym kończymy naszą przejażdżkę, naszą podróż po górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
Zachęcamy do korzystania z transportu publicznego, który jest znacznie ułatwiony. A z tego co mi wiadomo, to Metropolia pracuje nad dalszymi ułatwieniami systemu, tak żeby Wam, pasażerom, mieszkańcom na co dzień było o wiele łatwiej i szybciej podróżować. I oczywiście, żeby odciążyć miasto. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. No i jak Wam się podobała nasza wycieczka? Teraz ja rzucam wyzwanie kanałowi Tomka Rożka, Nauka to lubi. Tomek, jak Ty widzisz Metropolię? A Wy koniecznie zaglądnijcie do opisu. Ja tymczasem lecę dalej w trasę. Trzymajcie się. Cześć.